Witajcie. Jakiś czas temu zamówiłam nasiona arbuzów i nie tylko. I jeszcze jednego bardzo ważnego i powszechnie uprawianego warzywa. I czekam na przesyłkę, a jej nie ma. Sprawdzam wczoraj numer śledzenia i od 7 dni jest w stolicy. I nie rusza się stamtąd. A tu dzisiaj 8:30 rano. Dzwonek brzmi. Jest ta z Chorwacji długo oczekiwana przesyłka. Ale jest jeszcze jedna, która bardzo szybko przyjechała i zabiera tylko jedną odmianę arbuza. Przyjechała z Italii, Włochy, więc najpierw otworzę tą z Włoch, a potem tu, gdyż to będzie epopeja istna, nasienna. Gonimy podróbkę, tą, która nie ma czucia w ogonku, ale zajmiemy się tym niebawem u lekarza. Nie wiadomo, czy wypadkowi uległa kotka, czy ją ktoś skrzywdził, jakiś człowiek bardzo źle. Przyszła do nas w maju 2024. Czyli jednak będzie dane mi w weekend, w zasadzie już dziś, piątek, cieszyć się tymi nasionami. I co jeszcze? Dziś rano, jak na życzenie, rozkwitł Rhipsalidopsis, czyli wielkanocnik, o takim kwiatku mocno różowym. A jeszcze jeden czeka na rozkwit. Zobaczcie, tu jest taki kolor, a tu mamy blady róż. Udało mi się odratować lichutkie te sadzonki, bo dużo zmarnowałam, nie dbałam, a teraz się odradzają. Tu natomiast jest już okaz. Nie wiem, na jaki kolor zakwitnie. Ten ma kondycję bardzo dobrą. Otóż najpierw z Włoch. Jedno jedyne nasiono. Wygląd arbuza jest przepiękny. Zaraz pokażę, jak wygląda. Nasion jest tylko 10. Nie ma żadnego więcej. Równo 10. Różne odcienie. Tak wygląda arbuz. Żółty z zewnątrz, owalny, żółty wewnątrz. Nasionka, tak jak widzieliście, jasne. Ja mam bardzo podobnego arbuza, ale na ten moment, jak patrzę na skórę, na grubość, tak jakby brak smug, taką jakby formę bardzo twardą, stwierdzam, że takiej odmiany nie mam. Ten arbuz nie ma podanej nazwy, po prostu arbuz żółty z żółtą skórką. Sprawdzimy, co wyrośnie z niego. Przejdźmy dalej teraz. To na eBay, platformie handlowej. Do chorwackiego sklepu zapraszam Państwa. Croatian Seeds Store. Tak piszemy. Ja już bardzo dużo razy kupowałam w tymże sklepie. Niedawno, to znaczy gdzieś tak może ze 2-3 tygodnie temu, pokazywałam Państwu zawartość opakowania, ale pojawiły się nowe odmiany arbuzów wtedy, więc musiałam koniecznie domówić je. I jeszcze wiecie, co się okazało? Że mają coś, co chciałam wysiać w tym sezonie w większej ilości. Czyli pewne warzywo. Pomidor. Mam na myśli pomidorka. Lecz o niezwykłym wyglądzie, nie owoców. To już mniej ważne. Liści. Ponieważ liście będą biało-zielone i nie jest tu jedna odmiana o takich parametrach.
jest ich więcej. Zaraz pokażę zdjęcia Państwu i zachęcam, byście też kupowali w te pędy. Prawdopodobnie są tu nasiona też pomidorka brzoskwiniowego, czyli wełniastego, ale chyba raczej nie brałam, nie domawiałam takich. Zaraz zobaczymy. Nasionka arbuzów również są tu, ale to już dla kogoś też jako prezent. Musiałam też domówić. I cóż, czy ja wspomniałam, że za zgodą sklepu pokażę zdjęcia? Nie wiem, bo mam emocje w sobie, dlatego nie wiem. W każdym razie mówię o tym teraz. Za zgodą sklepu Croatian Seeds Store, takie logo, publikuję te zdjęcia. Pierwsza odmiana to pomidor o takiej nazwie. Ghost. Duchowy. Inaczej. Tak wyglądają owoce. Pomidory koktajlowe w kolorze kości słoniowej. Słodkie i pyszne. Kolejna odmiana to Blue Bling. Czytamy ważny napis. Variegated. Biało-zielone liście. Spójrzcie Państwo na te liście biało-zielone. A muszę dodać, że ja miałam w sezonie 2024 jedną odmianę o tego rodzaju liściach i zapragnęłam mieć więcej odmian. Nie wiedziałam, czy są w ogóle takowe na rynku, bo sadzonkę dostałam od kogoś, kto powiedział, że takich nie ma w sprzedaży, że to jest niszowa rzecz jakby, a tu się okazuje, że odmian jest całkiem sporo. Z tym, że ja nie znałam nazwy odmiany mojego pomidorka. Bardziej zwarty pokrój, co czyni tę odmianę bardziej produktywną. Zrównoważony smak słodki i lekko cierpki. Kolejna odmiana. Proszę przeczytać. Ja nie umiem po angielsku wymawiać poprawnie. Przeczytam z grubsza. Faelans First Snow. Pierwszy śnieg jakiś tam. Tak wyglądają owoce i liście. Przeczytajcie Państwo opis. Silne rośliny, pstre liście, nowa odmiana wyselekcjonowana przez kogoś tam, Blaine Horton Jackson, Mississippi. Selekcja pstrokata. Kolejna odmiana. Marinas Praise. Zanim pokażę Państwu, jak wygląda ta odmiana, to zapraszam na kanał koleżanki wielkiej pomidorowej kobitki Tomatinka. Ona publikuje od groma i ciut ciut odmian, pasjonatka pełną gębą, że ho ho. Pozdrawiam Cię, Tomatinko. Zasubskrybujcie, jako i ja to uczyniłam już dawno, dawno temu. Tomatinka. Ta odmiana Marinas Price tak wygląda. Swoją drogą internet mi bardzo źle działa. Raz pokażę, raz nie pokażę. Dziwne to. Czytamy. Waga owoców 100-180 gram. Kolejna odmiana, tak nazywa się Yellow Surprise Variegated. Ten pomidorek opisu nie ma. Taka piękność, taki przekrój wnętrza. Ja w tym sezonie postaram się pomidorki w tę stronę rozkrajać, bo nigdy nie robiłam tego, tak jak i arbuzów. Kolejna odmiana to Black Cream. Miałam nie wysiewać wielu pomidorów w tym sezonie, tylko te sprawdzone. Taki był zamysł. I te, które już kupiłam, część. Ale plany się zmieniają.
No i człowiek jest zwariowany po prostu, cieszy się. A roboty sobie przy tym ile robi? Przecież to trzeba zaopiekować się. Na szczęście pomidorami mój mąż się zajmuje. Czytamy opis. Ho. Czytamy. Pauzę proszę robić. Kolejna odmiana to Moonlight Mile. I kolejne przepiękne, biało-zielone liście. Wiecie Państwo, że niektóre odmiany o takich liściach mają łodygi również biało-zielone. Jak opisy mówią, niektóre odmiany o takich liściach bardziej lub mniej mają nasyconą barwę, gdy są młode, lub wręcz przeciwnie, gdy są już dojrzałe. W różnej fazie wzrostu wygląda różnie to nasycenie bieli. Czytamy. Ogólnie owoce nie są duże. Z tego co wyśrodkowałam. Do niedużych owoców należą te odmiany o biało-zielonych liściach. A teraz odmiana taka. Variegated Dragon. Tak wygląda pomidor. Czyli całkiem sporo odmian nie o czerwonych owocach. Waga 120-180 gram. Odmiana Moonlight Mile Pink. Mieliśmy tutaj taką, a teraz dochodzi kolor pink, czyli różowy. Spójrzcie, jaki pokręcony. Sam owoc w sobie jest przepiękny w fazie dojrzewania. Zapraszam na tą stronę Croatian Seeds Store Croatian. I co? Kupujcie Państwo. Lub szukajcie w innych źródłach. No, może tu nie będzie już. Diabli wiedzą. I opis. A świat pomidorów jest to, Boże Święty, przeogromnie bogaty. Pozostała ostatnia odmiana pomidorka o takiej nazwie. Bill's Striped. Przepraszam, co ja mówię? Papryka. Sweet pepper. Słodka papryka. O wyjątkowym wyglądzie. Nie pomidor. Zapomniałam, że jeszcze paprykę jedną zamówiłam. Spójrzcie, jak pięknie wygląda skóra. Wzory, smugi, odcienie. Ja miałam jedną odmianę o takich pasiastych owocach. Candy Stripe, coś tam, nie pamiętam, nazywała się. I to były niewielkie papryczki. A tu mamy większe sztuki. Spójrzcie, jak pięknie w fazie dojrzewania wygląda. Bomba. 150-200 gram. Nie są to duże owoce, ale większe od tej odmiany, którą ja miałam. Byliśmy w sekcji pomidory, a teraz przenosimy się do arbuzów. Część już Państwo znacie z filmu, który paręnaście dni temu pokazywałam. Natomiast teraz dokupiłam to, czego nie miałam, a co się pojawiło. Jest to odmiana Royal Golden, czyli taki rarytasik o przeraźliwie grubej skórze. Żółta skóra, bardzo gruba. I mimo, że nie lubię odmian arbuzów o takiej skórze, to po prostu trzeba mieć tę odmianę. Jak się czymś człowiek pasjonuje, to sami rozumiecie. Trzeba. Czytamy. Tak, to również dla kogoś jeszcze. A teraz też nowość, która pojawiła się od tego sezonu. Tak nazywa się Yellow Baby Elephant. Żółte dziecko słonia. Spójrzcie, co za cudo. Jaki zewnętrzny, piękny wygląd. I wewnętrzny, prawda? Na rynku arbuzowym nie jest to
często spotykane połączenie barw. I dobre wieści dla osób oczekujących przesyłki, o której wspomniałam, że nie wiem, czy do mnie dotrze. Otóż dotrze na pewno, możliwe, że już za tydzień. I tam będzie ta odmiana w oryginalnym opakowaniu. Kolejna odmiana to Yamato Creme. Ta odmiana była w sprzedaży, ale ja nigdy jej nie kupiłam. Miałam kilka innych o podobnym wyglądzie. Ale czas spróbować. Opis. Japońska odmiana. Wczesne dojrzewanie. Cytrusowy, słodki smak. Teraz odmiana, która pojawiła się na ten sezon. To jest naprawdę rarytas. Texas Golden. No spójrzcie Państwo. Jest podobny arbuz, ale tylko podobny. Mam na myśli Sweet Siberiana odnośnie skóry, ale już nie długości owocu. No i Sweet Siberian ma znacznie jaśniejszy kolor miąższu. Także to jest wyjątkowy rarytas i korzystajcie z okazji, że to jest w sprzedaży na naszym rynku. Przepraszam za smużenie, telefon mi wysiada, bateria jest słabiutka, co chwilę lecę, podładuję i przychodzę, dogrywam, więc czeka mnie montaż. Czytamy opis. 90 dni, to coś jak Charleston Grey. Zbliżamy się do końca, niewiele zostało. To już pokazywałam. Również nowości na ten sezon. Truskawka, strawberry. Spójrzcie, co za barwa. No istna truskawka, istna. Apetycznie wygląda. A swoją drogą, jak nie zapomnę, wrzucę link, byście zobaczyli Państwo, jak wyglądają arbuzy, pokazy wszelkich odmian, gdy nadchodzi czas jesieni w Ameryce. I tam napiszę, od której minuty do której można zobaczyć arbuzy. A jest przeogromne bogactwo ich. To jest cały czas truskawka. I tu mamy opis oraz dynie i wszelkie różne inne warzywko. Przechodzimy dalej. Monen Stars Red, czyli o czerwonym miąższu. Ta odmiana występuje w postaci owalnej, takiej jak widzicie Państwo, oraz okrągłej. Okrągłą odmianę można kupić w sklepie internetowym arbuzu Seklos z Litwy. Niedrogi koszt dostawy jest. Nieraz jest tak, że mało plamek ma. Może nie być księżyca również. Różnie. Nie wiem, czy to zależy od nawożenia. Tak mają Monen Starsy. Zostały dwie odmiany. Rewelacyjna o niedużych owocach. Kacho. Bomba po prostu. Pyszny. Ten arbuz ma zmienny wygląd. On może częściowo tak jakby nie powielać cech, albo to zależy od warunków uprawy. Ja miałam i ze swoich zbieranych nasion, i z kupnych. I jest różnica w wyglądzie, ale jeden wspólny mianownik. Zawsze jest bardzo słodki, pyszny, cienka skórka. Kacho. Można puścić w wersji pnącej spokojnie. Niewielkie owoce. I dotarliśmy do końca prezentacji. Odmiana bardzo dobra. Przeciętny wygląd i kar. Super słodki, pyszny. Taki po prostu ciemnozielony, lekko wydłużony, ale no niesamowicie pyszny smak i kar. Warto zapamiętać. Tu czytamy parametry. Dość wczesny jest to arbuz. Na pewno nie należy do późnych odmian. Na tym kończę. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Zapraszam do sklepu Croatian Seeds Store. Tam jest papryk może. Niesamowita ilość odmian. Wszystkiego. Ale też zachęcam Państwa, byście odwiedzili Chorwację. Plitwickie jeziora, jaskinie Vrajnacia. No coś niesamowitego. Po prostu Chorwację. W głębi Chorwacji też jest pięknie, nie tylko na wybrzeżu.